Jakie mamy dowody na to, że Kopernik studiował w Krakowie? Aby zostać studentem, każdy kandydat musiał uiścić opłaty. Do kwestury wnieść pieniądze na 1 rok. I to mamy przykład listy z roku 1491, rok przed odkryciem Ameryki przez Kolumba, 38 studentów. Wśród nich mamy 2 Koperników. Mianowicie mamy Mikołaja, tu u góry Mikołaj, a tu jest poniżej Andrzej, 2 bracia. Tylko, że nie mamy dokładnie Koperników, tylko mamy synów Mikołaja. Nikolaus, Nikolaj, czyli Mikołaj dopełniacz, syn Mikołaja i Andrzej, syn Mikołaja, 2 bracia. I teraz co zrobili? Mamy tu identyfikację z miasta Torunia, de Turonia i zapłacili pieniądze. 6 groszy, to jest tam, można ocenić jako wartość 1 cielęcia. I mamy po łacinie solvit totum, zapłacił wszystko. A ten drugi, okazuje się, Andrzej zapłacił część solvit, a reszta w ratach później. Czego Kopernik uczył się na Uniwersytecie Krakowskim? Wstąpił na Wydział Sztuk Wyzwolonych. Uczył się lat 4, ale nie uzyskał dyplomu, być może po to, aby pojechać na dalsze studia do Włoch. Jego nauka obejmowała 7 przedmiotów, czyli matematykę, astronomię, geometrię, muzykę, kwadrywium i gramatykę, retorykę, dialektykę. Kraków był ważnym centrum astronomicznym. Na co komu była astronomia w średniowieczu? Astronomia miała wiele zadań. Wyznaczała święto Wielkiej Nocy i przez to cały kalendarz liturgiczny. Była też połączona z astrologią. Astrologia jest to nauka, która dzisiaj jest jako, powiedzmy, na granicy tolerancji. Dawniej obejmowała część medycyny, ponieważ lekarz, kiedy przepisywał jakieś lekarstwo, jakieś zioła na przykład, to badał, jaki jest horoskop pacjenta, żeby dobrze działała ta mieszanina, ten lek, czy to zioło, żeby dobrze działało. Co to za przyrządy? Czy Kopernik ich używał? Marcin Belica był profesorem astronomii. Był też astrologiem i to nie byle jakim. Pracował dla Rodriga Borgi, przyszłego papieża Aleksandra VI, a koniec życia spędził w Budapeszcie, dawnej Budzie. Był po prostu astrologiem, lekarzem, doradcą króla Węgier, Macieja Korwina-Hunyadiego. I właśnie kiedy zmarł w roku 1493, zapisał w testamencie instrumenty, które widzimy tutaj. Kolekcja jest niezwykła, kosztowna, są instrumenty unikalne. Nie ma nigdzie czegoś podobnego na świecie. I co ważne, 10 września 1494 roku zostały pokazane studentom. Rektor zarządził dzień wolny od zajęć, aby wszyscy studenci zobaczyli szczyt techniki z tych czasów. A wśród studentów był właśnie wtedy Kopernik, miał lat 21. Instrumenty są niezwykłe i być może pobudziły go do pracy w kierunku astronomii, matematyki. Gdzie jeszcze studiował Kopernik? Czy można tu zobaczyć jakiś jego dyplom? Jesteśmy przed bardzo ważnym dokumentem. Popatrzmy, jest rok 1503, miesiąc maj, miasto Ferrara. Nazwisko w pełni Mikołaj Kopernik, de Prussia, z Prus Królewskich, Canonicus Varmiensis, kanonik na Warmii. Mamy wymienioną jego prebendę, czyli jego pracę w teorii jako nauczyciela w szkole przy parafii Świętego Krzyża we Wrocławiu, tutaj wymieniony Wrocław. Mamy miasto Bologna, wtedy Bononia, gdzie uczył się prawa kanonicznego, i miasto Padwa, gdzie uczył się medycyny. I w końcu w Ferrarze uzyskał tytuł, popatrzmy, fuit approbatus in iure canonico. Został zaaprobowany w prawie kościelnym. To znaczy, był świadom dokładnie wszystkich przepisów, które musi zachować, z wszystkich reguł, jakie Kościół narzuca, aby teologia zachowała swoją tradycję, swoje miejsce, swoją wagę, swoją siłę. I staje wobec problemu ważnego. Jak połączyć nowe odkrycie, że Ziemia jest planetą i to w ruchu wokół Słońca, z tą doktryną kościelną. Czy to rękopis Kopernika? Przed nami w gablocie widzimy dokument najważniejszy, czyli kopia rękopisu Traktatu De Revolutionis Orbium Celestium.
rękopis w naszej Bibliotece Jagiellońskiej, przekazany przez rząd Czechosłowacji naszemu krajowi w roku 1953. Z okazji rocznicy jego śmierci w 1973 wykonano około 100 kopii tego rękopisu. Tu widzimy tą jedną. Czy Kopernik jako pierwszy twierdził, że Ziemia krąży wokół Słońca? W tekście Kopernik mówi o poprzednikach swojego odkrycia, o Grekach ze szkoły Pitagorasa, którzy już wtedy, 2000 lat temu przed Arystotelesem, mówili, że Ziemia jest na orbicie Słońca. Był to Filolaos i Arystarch. To było ważne, ponieważ ta myśl, że Słońce jest środkiem planet, była znana w starożytności. Dlaczego tak długo nie dawano wiary odkryciu Kopernika? Wykazanie, że Ziemia jest na orbicie Słońca, nie jest proste. Wyjaśniło to wszystko ruchy planet powrotne, które widzimy z Ziemi, ale nie było optycznego, namacalnego dowodu, że to jest możliwe. Ruchy planet potwierdzały odkrycie Kopernika, ale aż do Newtona nie było dowodu matematycznego, wykazania, że to jest możliwe teoretycznie, a dowód optyczny pojawił się dopiero w XIX wieku, kiedy badano paralaksy, czyli zmianę kątu widzenia dalekich gwiazd. Stąd Kościół miał swoje argumenty, aby bronić doktryny geocentrycznej. Kopernik w związku z tym był niejako ograniczony w swoich możliwościach. Stąd dedykował książkę papieżowi, Pawłowi III. Odnosił się do władzy kościelnej jako sędziego, który powinien ocenić sam, czy to jest prawda, czy nieprawda. Na szczęście, można powiedzieć, nikt Kopernika nie zrozumiał przez lat 70. Czyli lat 70 książka była 2 razy wydawana, dostępna w całej Europie. Każde wydanie to było 500 egzemplarzy. Dopiero Galileusz, mając lunetę, widział fazy Wenus, widział kratery na Księżycu, widział księżyce Jowisza i to potwierdzał Kopernika. Stąd był uparty, był odważny, stawał przeciwko Kościołowi i został ukarany. Stąd Kopernik był na indeksie w 1616 i później w 1633.